Boże, mój Boże. Już trzeci dzień jesteśmy w drodze. Przemyśl bombardowali. Musieliśmy uciekać. W nocy wyszliśmy pieszo z tobołkami z płonącego i zburzonego po części miasta. Lwów jest oblężony. W mieście brak żywności. Ale o wiele gorsze są myśli straszne, czarne jak noc. Sępie. Warszawa oblężona broni się dzielnie. Raz po raz odpiera atak nieprzyjacielski. My, Polacy, walczymy rycersko na otwartym polu, tak aby nas widział wróg. I Bóg. Zamiast polskiej szkoły była rosyjska. Wszyscy uczyli się nowego alfabetu. Czas płynął powoli. Renia uczyła się w gimnazjum, bardzo chciała zostać pisarką, a ja lekarzem. W Przemyślu było sporo żołnierzy rosyjskich, ponieważ teraz to było miasto graniczne. Żołnierze budowali baraki. Na rzece San był most, który łączył niemiecką i rosyjską strefę okupacyjną. Niemiecki żołnierz stał po jednej stronie mostu, a rosyjski po drugiej. Żeby przejść, trzeba było mieć specjalne pozwolenie. Przyzwyczailiśmy się do tej okupacji. Byliśmy przecież młodzi i mieliśmy wielką wolę życia. Tak to jest, kiedy jesteś młody. Gdy się żegnałam z mamusią, uścisnęłam ją mocno. Chciałam powiedzieć wszystko tym niemym uściskiem. Chciałam zabrać jej duszę i zostawić moją. Bo kiedy? Ja dziś nie mogę myśleć logicznie. To podobno splin się nazywa. Coś przelatuje błyskawicznie, potem gdzieś we mgle się rozpływa. Zygzaki, kółka, pasy, mgła. Mgła różowa, zielonkawa, nie. Niczego nie jestem ciekawa. Jedna myśl tylko się plącze ciągle, jedna i wciąż ta sama. Mama. Wojna. Brązowe pantofle. Brązowe pantofle. Wojna. Mama. Teraz każdy interesuje się jedynie sprawami materialnymi. Skoro tylko wyjrzy się na ulicę, widzi się ogonki. Same ogonki. Ogonki po chleb, masło, cukier, jaja, nici, buty. Po wszystko. Jeśli myślisz, że po 5-godzinnym staniu cokolwiek może prócz chleba dostaniesz, to się grubo. O, jakże grubo mylisz. Jeśli przypadkiem chcesz 2 chleby, to strzeż się. Biada ci, spekulancie. W nocy nagle odbywają się rewizje. Aresztują, wysyłają gdzieś w głąb Rosji. Tylu znajomych wywieźli. To trwało 3 dni. Każdy chodził jak bez głowy. W szkole były okropne krzyki. Dziewczęta płakały. Po 50 osób w jednym wozie towarowym. Można było tylko stać albo leżeć na pryczach. Wszyscy śpiewali. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my. No to było lato, bo wojna się zaczęła w 1939 roku w lecie. Przyjechałam do Przemyśla, do moich dziadków, bo oni tam mieszkali na lato. No i tam zastała nas wojna. I Rosjanie weszli do Przemyśla i podzielili ten Przemyśl na 2 części. Także San jest rzeką w Przemyślu. Po jednej stronie byli Niemcy, po drugiej stronie, gdzie myśmy byli Rosjanie. I Rosjanie pozwalali nam iść do szkoły. A Niemcy nie, ale myśmy były po tej stronie Rosjan. Także myśmy tam były w lecie i zaczęła się wojna. Nikt nie wiedział, że będzie wojna. Także zaskoczyło nas to. Nie wiedziałyśmy, czy mama żyje z początku. Nikt nie było wiadomości, nie było jak.